Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy tutaj teraz. Idziemy do Great Smoky Mountains. Road seems to be empty so far. In Chicago, it was crowded. In Chicago there's traffic, yeah. It was traffic. We basically spent like hour and a half just To get out of Chicago, correct. Dominika is driving. all the way. Yeah. I think Dominika will post a map about our route later on. So maybe it will give better idea which route we follow. So far, just driving and driving. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. W naszym drugim dniu podróży. Słuchajcie, wczoraj nie nagrywaliśmy dla Was za dużo, ale to dlatego, że wczoraj praktycznie cały dzień jechaliśmy. Przejechaliśmy z Chicago do miejscowości Corbin, Kentucky. Podróż zajęła około 8 godzin, przejechaliśmy 750 km. Mamy do przejechania jeszcze około... How much we have left? About 2-3 hours more. Do you know kilometers? I can check. Ok, zostało nam do przejechania jeszcze około 213 km, czyli myślę, że tak 2,5 godziny nam to zajmie. I słuchajcie, gdzie jedziemy? Jedziemy do Parku Narodowego, który nazywa się Great Smoky Mountains. I ten Park Narodowy znajduje się na pograniczu stanów Karoliny Północnej oraz Tennessee. Został założony 15 czerwca 1934 roku. Najciekawszym faktem chyba jest w sumie to, że jest to najczęściej odwiedzany park narodowy w Stanach Zjednoczonych. O czym ja wcześniej nie wiedziałam. Dowiedziałam się o tym, jak padł pomysł, żebyśmy tutaj przyjechali. Zatrzymaliśmy się na noc w hotelu. Powiem Wam, że Efa, how did you sleep? I said well. Yeah, Efe spał bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o mnie, to ten hotel znajduje się przy samej autostradzie, więc było mi trochę ciężko zasnąć, ale nie przedłużając dłużej, ruszamy. Jest godzina 8:43 i za około 2 godziny powinniśmy być już na miejscu w naszym Parku Narodowym. Dzisiaj plan na jakiś trekking, jakieś fajne miejsca z widokami. Myślę, że później Wam opowiem trochę więcej, jak już będziemy na miejscu i będziemy Wam ten park pokazywać. Ja jeszcze, słuchajcie, tylko dodam, że pod koniec myślę, że zrobimy takie podsumowanie kosztów tej naszej całej wycieczki. Wypożyczyliśmy samochód, mamy Hyundai. What is the model of this Hyundai? Tucson? Tucson. Hyundai Tucson, taki SUV. Yeah. Efa teraz włącza nawigację. Wrong cable. Co jeszcze mogę Wam dodać, że może nic w tym hałasie. Alright. W tym hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, mieliśmy... No move is not done yet. Okej. Mieliśmy zapewnione śniadanie, także Efe wciągnął gofry, ja sobie zjadłam bagla z takim serkiem do posmarowania, a teraz już nawigacja włączona i ruszamy. I przepraszam Was za te ręczniki tam z tyłu, ale suszą się, tutaj jeden, tutaj drugi, także... Dzisiaj głównym nagrywaczem drogi jest Efe. You will record everything today from the road.
A więc jesteśmy. Słuchajcie, nasz pierwszy przystanek, dosłownie takie miejsce do zatrzymania się z widokiem. Chciałabym Wam opowiedzieć trochę ciekawostek na temat tego parku. Jest to, tak jak już wcześniej chyba wspomniałam, jeden z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Rocznie około 10 milionów ludzi odwiedza ten park. Można tutaj zobaczyć niedźwiedzie czarne. Żyje ich tutaj około 1500. Góry te, które za mną widzicie, liczą one około 200-300 milionów lat. Okej, słuchajcie, a więc następnym przystankiem jest punkt widokowy, który nazywa się Klingmensdom, o ile to dobrze wymawiam. Znajdujemy się już w Parku Narodowym, więc teraz te drogi, wiecie, są kręte, strome, pod górkę, z górki, więc trochę nam to zajmie, żeby tam dojechać, ale widzimy się na miejscu. Dominika is so weak. I'm doing great. She's like this. There was a fly. I don't know. Whatever. Okej, dojechaliśmy do naszego punktu widokowego. Teraz wyjdziemy na Mięczaków, ale żeby się tam dostać, trzeba jeszcze przejść około kilometra. Ale wiecie co? No, już dawno takiego kilometra nie przeszłam i to wcale nie wygląda jakoś spektakularnie, ale jest strasznie stromo, więc wspinamy się i zaraz powinniśmy być na punkcie widokowym, także Wam wszystko pokażemy. Let's go, let's go. How are you doing? I'm doing great. Yeah? Yeah. We're almost there. I can easily run. Okay, go. Now? Yeah, Can you hold my stuff? of course. Thank you. Good? Yeah. Recording? Yeah. Up to where? To the end. Znajdujemy się teraz po stronie Karoliny Północnej, także przekroczyliśmy granicę Tennessee właśnie z Karoliną Północną. Najgorsze już chyba za nami. O, I see it. Yeah. I was thinking it's so much bigger. Yeah, I was thinking it's bigger too. Pictures. I tutaj jest nasz punkt widokowy. Musimy się jeszcze tylko dostać na górę i zaraz pokazuję Wam widoki.
A więc to obserwatorium znajduje się na wysokości 2025 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyższy punkt na terenie całego Parku Narodowego. I ta platforma, ten punkt widokowy został wybudowany w 1960 roku. Park ten położony jest na pograniczu dwóch stanów, tak jak już wcześniej też Wam wspomniałam, na pograniczu stanu Tennessee oraz północnej Karoliny i zajmuje powierzchnię 2114 km². Także my mamy 2 dni na zwiedzenie. Pewnie nie zdążymy zwiedzić całego, ale chociaż co nieco Wam pokażemy. Jak mogliście zauważyć, widoczność nie była dzisiaj najlepsza, ale próbuję to nagrać 3. raz. Pokazaliśmy Wam to, co mogliśmy, co się udało. Po więcej widoczności zapraszam do internetu i na zdjęcia w Google'ach. Chyba też sprawdzimy, żeby dokładnie wiedzieć, jak to wygląda. Ale co nieco udało nam się zobaczyć i pokazać. Tam jest niedźwiedź. That was not Megan. No. It's a peak, right? It's a peak. It's very near Mom. Stand around here. Oh, see him. That looks like the one in the He's so cute. He's so cold. Udało nam się zobaczyć niedźwiedzia czarnego. Co prawda był to chyba mały niedźwiedź, także gdzieś musi być duży niedźwiedź. Ale gdzie? Tego nie wiemy, więc lepiej oddalić się troszkę od tego miejsca, ale udało nam się. W tym Parku Narodowym znajduje się około 800 mil ścieżek do wspinaczki, do trekkingu. Ile to jest dokładnie kilometrów, tutaj Wam gdzieś napiszę na dole, więc jeżeli ktoś lubi sobie pochodzić po górach, to jest to świetne miejsce. No tylko trzeba uważać na niedźwiedzie, tak jak widzieliście zresztą. My nawet na takiej bardzo uczęszczanej ścieżce spotkaliśmy małego niedźwiedzia. Teraz jedziemy coś zjeść, coś przekąsić. Myślę, że zatrzymamy się w miejscowości, która nazywa się Cherokee, ale zobaczymy. I look out across the water, I smell the salt, I feel the breeze, but in my heart I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow,
miss the smoke on the Cumberland and the fireflies at midnight and the color of the leaves in the fall. Who are we to know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow? The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on. Yeah, I've still got Tennessee on my mind. Yeah. Natrafiliśmy na grupę fotografów i dali nam fajnego cynka na miejscówkę, gdzie możemy zobaczyć ponoć dużo niedźwiedzi. Więc przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć kolejny wodospad, ale coś się zagubiliśmy i też nie udało nam się go zobaczyć, więc trochę tak krążymy w kółko. Ale chyba teraz się wybierzemy właśnie do tej miejscówki, gdzie podobno niedźwiedzi jest sporo. Czyli nam się uda zobaczyć trochę więcej niedźwiedzi niż tylko tego jednego, którego już mieliśmy okazję zobaczyć. Okazało się, że Cades Cove, czyli ta miejscówka, gdzie można zobaczyć podobno sporo niedźwiedzi, znajduje się aż 62 km stąd, więc pewnie dzisiaj już nam się nie uda tam dojechać. Jest godzina 19:11, więc dzisiaj z tego zrezygnujemy. Zostajemy pewnie tutaj w okolicach, w których jesteśmy, ale jedziemy tam jutro. Ten film będzie przede wszystkim z widokami, no ale jesteśmy w parku krajobrazowym, więc nie mogło być inaczej. Narodowym. Czas na kolejny wodospad, który nazywa się Soko Falls. Idziemy. You may walk a bit from this part. Yeah, let's go. Okay. Ready? Just walk up. Yeah. Tutaj profesjonalne zejście. Who are we to know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow? The sun is gonna rise each and every time, but I've still got Tennessee on my mind. Dzień dobry, dzień dobry. W kolejnym dniu. Jesteśmy po śniadaniu. Wczoraj padliśmy dosłownie po dojechaniu do hotelu, także już nic nie nagrywaliśmy. Dzisiaj plan jest taki, że na początek jedziemy do miejscowości, która nazywa się Fontanadem, czyli Tama w miejscowości Fontana. A następnie wybieramy się w to miejsce, o którym Wam wspominałam już wczoraj, czyli w to miejsce, gdzie można zobaczyć podobno dużo niedźwiedzi. Więc teraz przed nami prawie godzina jazdy, więc lecimy. Do you want to add something? Good morning. Good morning. Morning, Elks. Cool, huh?
słuchajcie, kilka słów wyjaśnienia, dlaczego my tutaj jesteśmy i trochę o historii tej tamy. A więc cały pomysł z budową tej tamy powstał po ataku na Pearl Harbor w 1941 roku, dokładnie 7 grudnia. Po tym ataku na Pearl Harbor prezydent Roosevelt stwierdził, że potrzeba jest armii amerykańskiej więcej samolotów. A żeby wybudować te samoloty, potrzebna była energia. I właśnie wtedy powstał pomysł na wybudowanie tej tamy. Budowa zaczęła się w styczniu 1942 roku i wybudowano ją w czasie 3 lat. It took 3 years to build this dam? Yeah. Tak, 3 lata zajęło wybudowanie tej tamy. Podobno dzisiaj zajęłoby to aż 10 lat, więc zrobiono to bardzo szybko. Dzięki temu, że tą tamę zaczęto budować, powstało tutaj wiele miejsc pracy. Ponad 1000 ludzi budowało tą tamę, więc powstały tutaj miasta, szkoły, szpitale, cała infrastruktura. I to był pierwszy powód, dla którego wybudowano tę tamę. Drugim było to, że wszystkie pobliskie miejscowości były bardzo często zalewane wodą, były powodzie, przez co rozprzestrzeniały się również choroby, więc aby zapobiec temu, aby mieć trochę większą kontrolę nad tymi powodziami, też tą tamę wybudowano, ale to jest, wydaje mi się, taki drugi podrzędny powód. Pierwszym powodem było to, że potrzeba było energii do wybudowania samolotów, więc II wojna światowa, można powiedzieć, że przyczyniła się do wybudowania tej tamy. To jest jeszcze ciekawe, przez tą tamę, słuchajcie, biegnie szlak. Biegnie szlak, który ma 2144 mile. Biegnie on ze stanu, który nazywa się Maine, do Georgii. Także jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na taką przechadzkę ponad 2000 mil, można się przejść i szlak biegnie dosłownie właśnie przez tą tamę. My się nie odważyliśmy. We didn't go for this trail. We went a little bit. We just went on the But look, pond. what it says. It says the highest elevation point is the Clingmans Dome, and the point that we've been yesterday. Yesterday, yeah. So we might not have been walked the whole path, but we have been in the highest point of this path. Yeah. So it's done. We can count it. Yeah, done. Tutaj Wam jeszcze pokażę tylko, jak przebiega ten szlak. Tutaj mamy właśnie stan, który nazywa się Maine i ten szlak, ta czerwona kreska przebiega przez By the way, przez 14 stanów i kończy się tutaj w Georgii. Teraz co? Teraz lecimy dalej. To by była Tama, Fontana i następny przystanek. The next step is the place with bears. hopefully we'll see Big Bird. Zobaczymy, czy uda nam się zobaczyć. Big Bird. Zobaczymy, czy nam się uda zobaczyć dzisiaj jakieś niedźwiedzie. Już nam się udało zobaczyć jelenie. Utknęliśmy w korku.
parku narodowym. Do tej pory nadal nie udało nam się tak naprawdę zobaczyć niedźwiedzia, tylko ten, co wczoraj był. Nie wiem. A więc udało nam się, zobaczyliśmy niedźwiedzie. Był tutaj straszny korek, staliśmy w korku chyba z godzinę. No i okazało się, że to wszystko właśnie za sprawą tych niedźwiedzi. Były, z tego co mi się wydaje, były 2 duże niedźwiedzie i 3 małe. I strasznie dużo ludzi się zebrało wokół tych niedźwiedzi i ci ludzie zaczęli podchodzić bardzo blisko nich, aż w końcu tutaj pracownik parku nakrzyczał na nich, więc wszyscy musieli się wycofać. How did you like it? It was good. It was cool. good. Yeah. Yeah, you never saw bears before like No. this, right? No, Yeah. it's my first time seeing like a real one. Yay, so we Yeah. made it. Yeah. High five. That lived at East McComb, Mississippi. We done sent him word by the mail route. There ain't no coon dog in the world good as that. A na zakończenie dnia stek z pieczonym ziemniakiem, z masłem oraz kwaśną śmietanką, a tutaj porcja FM. Your steak is double size of mine. But this part is gone. Okej. A tutaj już zjedzona sałatka. Także zajadamy teraz. Smacznego! Okej, słuchajcie kochani, my już jesteśmy w hotelu, także myślę, że tutaj skończymy pierwszą część tego vloga z Great Smoky Mountains, a już teraz Was serdecznie zapraszam na drugą część, która będzie z Nashville. Tomorrow we are going to Nashville. And this is the end of the Great Smoky Mountains. Yes! Zapraszamy Was do kolejnej części. Dzięki za oglądanie tej. Jeżeli filmik Wam się podobał, dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, jeżeli oglądacie nasze filmy i do zobaczenia w Nashville. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pa, pa!